Witam wszystkich w kolejnym odcinku z cyklu Budujemy fotowoltaikę. W tej chwili jest to bardziej woltaika, foto będzie dopiero w przyszłym roku. Dzisiaj, jako że zabrakło mi kabli, a dostawa nie doszła jeszcze, mam chwilę, więc postanowiłem podzielić się tutaj informacjami o rozwiązaniu układowym elektryki. Może komuś się przyda, może nie, ale zobaczmy. Kręcony jest z ręki. Mam nadzieję, że dźwięk jest lepszy, bo już mikrofon jest podpięty ten, co powinien, nie tak jak wtedy, więc to zupełnie inaczej wygląda. I zaczynamy od szafy, która tutaj jeszcze nie jest podłączona całkowicie. Widać jeszcze, prawda, różne kable, ale aparatura ta główna już jest. I jak wygląda moje rozwiązanie? Na początku pierwszym elementem, jaki będzie za przyłączem elektrycznym, to jest dwukierunkowy miernik energii. Zwykły, prosty, żaden tam smart. To ma być tylko jako wskaźnik. Dlaczego dwukierunkowy, mimo że instalacja ma być off-grid i mam nic nie oddawać? No na wszelki wypadek, żeby zobaczyć. Jednak to jest inwerter hybrydowy i wiemy, że tutaj różne problemy z tym oddawaniem energii są. A może kiedyś się zdecyduje, chociaż wątpię, to wtedy już taki układ będzie. Za nim od razu jest przypięty przełącznik. Typowy przełącznik, nazwijmy to agregat sieć. On w tym układzie pełni funkcję bypassu, czyli mogę sobie podłączyć układ odbiorczy domowy bezpośrednio z sieci zasilającej, z pominięciem już tutaj całych układów. I drugi tryb pracy to już jest przejście przez falownik, inwerter i cały tutaj układ tej fotowoltaiki. Dodam, że ten przełącznik rozłącza tylko obwody zasilania domu, natomiast nie odpina zasilania tutaj od tej szafy, więc będę mógł podłączyć zarówno falownik do testów i tak dalej. On ma swoje odłączenie, ale o tym za chwilę. Obok jest ten sławetny przełącznik automatyczny zasilania APZ, o którym zrobiłem film i o jego zagrożeniach. Jeżeli ktoś nie oglądał, to zapraszam. Tutaj w opisie filmu jest link do tego materiału, jak możemy zepsuć sobie wszystko w domu, stosując ten przełącznik. No ja mam wszystko pozabezpieczane, także nawet jego awaria tutaj nie spowoduje mi żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o urządzenia domowe. Także o to ja się nie martwię. Ale tą świadomość trzeba mieć. No jeszcze, jak widać, nie jest podłączony, tak jak i większość tutaj aparatury. Poniżej jako pierwszy jest wyłącznik nadprądowy i to jest wyłącznik, przez który przechodzi zasilanie, które będzie dalej dystrybuowane na falownik. Dalej jest rozłącznik instalacyjny, a obok niego stycznik. Tutaj, jak można popatrzeć po kablach, ten rozłącznik i stycznik połączone są ze sobą równolegle, czyli możliwość jest załączenia układu albo przez stycznik, albo przez rozłącznik. Dlaczego? O tym za chwilę. I dalej jeszcze jeden przełącznik, który umożliwia mi podpięcie zasilania z energetyki na wejście w falowniku gen albo grid. Czyli mogę sobie tutaj to wybrać. Po co? No, żeby można było sobie poeksperymentować i zobaczyć, jak to wszystko się zachowuje. Także taką opcję dałem. Teraz dlaczego ten rozłącznik i stycznik? No rozłącznik, żeby można było załączyć ogólnie zasilanie tutaj na falownik. Natomiast docelowo ma być to sterowane przez stycznik, który będzie tutaj przez odpowiedni przekaźnik sterowany z automatyki, tudzież z falownika. I on będzie załączał zasilanie na falownik wtedy, kiedy ono będzie potrzebne. Tak jak od początku mówię, to ma być instalacja off-grid, więc im częściej będę odpięty od sieci, tym lepiej. Także takie to są rozwiązania. Dojdzie tu oczywiście jeszcze automatyka do tego przełącznika, bo będę mógł go sobie też zdalnie sterować. Tak samo jak powiedziałem, tutaj zdalne sterowanie będzie tym stycznikiem, ale to w następnej kolejności. Na razie, jak widać, jeszcze kable leżą. Gniazdko techniczne, które jako jedyne będzie bezpośrednio do sieci energetycznej podpięte na wszelki wypadek. Gdyby to wszystko padło, to zawsze będzie można coś podłączyć i sobie zasilić elementy jakieś techniczne, lutownice, miernik lub inne urządzenia. Tak to jest podpięte tutaj w tej szafie. Jeszcze jest w niej dużo miejsca i jeszcze parę elementów będzie.
Obok, skąd to wszystko będzie zasilane, jest szafa domowa. No w tej chwili jest w trakcie przerabiania. Do niej to będzie wszystko podpięte. Tutaj wchodzi linia z miasta. Jest dystrybuowana do kolejnej szafy, która rozdziela to na dom. Tutaj są tylko takie rzeczy techniczne. Przełączanie do agregatów, faz, no takie różne cuda, które ułatwiają życie na wypadek braku na przykład jednej fazy czy dwóch. Mogę sobie to wszystko tutaj przełączyć. No ale to są już takie typowe rozwiązania do sieci domowej, niezwiązane z fotowoltaiką. I oczywiście tutaj to, co ja lubię, jest już zabudowany Lumel, czyli taki analizator parametrów, można powiedzieć, sieci, który będzie pokazywał, co na obciążeniach się dzieje. On będzie pokazywał to, co pobiera mi już dom, nie to, co przychodzi z sieci, czy wychodzi z falownika. No oczywiście po części będzie o tym informacja, jak napięcia, prawda? Natomiast tutaj będzie analizował całą sieć domową, jaki tam jest współczynnik fazy, obciążenia i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co Lumel ND10 potrafi. On jest w tej chwili w wersji bez RESA, ale wydaje mi się, że można tam podłączyć, dolutowując na płytkę tylko to, co brakuje i będzie wtedy chodził. Ale to tak na marginesie. Co dalej? No dalej mamy falownik, jeszcze nie uruchomiony i pierwsze elementy, jak widać, już tutaj podpięte, czyli grid, load i gen. I tutaj taka uwaga, to co już widzicie, a to czego ja u Was nie widzę w większości, może się niektórzy obrażą, może niektórym się nie spodoba to, co powiem, ale o pewnych rzeczach wiem. Dodam tylko dla tych, którzy nie śledzą mojego kanału, że oprócz elektryki, elektroniki zajmuję się głównie radiokomunikacją i temat zakłóceń radiowych i ogólnie zakłóceń powodowanych przez wszelakie urządzenia jest dla mnie bardzo dobrze znany i od lat z tym walczę. Stąd to, co teraz powiem. Większość ze zdjęć, jakie widziałem, filmów i instalacji, nie posiada założonych, nazwijmy to, dławików. Tu już nie będę wchodził w teorię. Są to elementy, które mają eliminować zakłócenia RFI, czyli ogólnie elektromagnetyczne, radiowe, poprawiać tutaj te rzeczy, żeby ani nie wchodziły do falownika, ani też również nie wychodziło. Czy to ma sens? No większość osób może powie, że nie ma sensu. Ci, co nie montują, to są albo lenie, albo ignoranci. No niestety nie można tego inaczej określić. Lenie, że dlatego, że im się nie chce troszeczkę tutaj poświęcić czasu i ponawijać to. Zajęło to powiedzmy pół godziny wszystko. Ignoranci no po prostu nie wiedzą, że to coś naprawdę działa. Może dla nich nie działa, bo nie widzą tego bezpośrednio. Natomiast ja w technice radiowej, w technice automatyki wiele razy się przekonałem, że brak tego typu zabezpieczeń, właściwie filtracji, powoduje bardzo duże problemy, zarówno w zakresie widma elektromagnetycznego, jak i przesyłania sygnałów. I tak samo tutaj nie powinno być, bo falownik teraz w tej wersji ma już dodatkowe rzeczy, ale nigdy nie wiadomo, jak to wpłynie w drugą stronę, zwłaszcza że ja mam tu urządzenia nadawcze i one też powodują indukowanie się różnych rzeczy w kablach i mogłoby to wpłynąć na różne tutaj elementy pracy falownika, tak jak na przykład włączenie nadawania w przenośnym radiotelefonu w autobusie powoduje wariowanie i głupienie kasowników. Oczywiście nie we wszystkich, bo wszystko właśnie jest kwestia, jak to jest wykonane. Urządzenia powinny być odporne, to po pierwsze, po drugie nie powinny emitować zakłóceń, a likwidując te dławiki powodujemy, że one mogą te zakłócenia nam emitować i tak samo są tutaj na te zakłócenia nieodporne. Ja w domu na wszystkich urządzeniach, na wszystkich przewodach mam tego typu elementy, nie zawsze toroidowe rdzenie, ale na przykład takie zakładane na kabel. Takich dławików mam no, na pewno ponad 100 w domu, na różnych przewodach i w wielu sytuacjach wyeliminowało mi to, co inni mieli z tym duże problemy i nie wiedzieli, jak sobie poradzić. Także nie obrażajcie się za te słowa, ale po prostu to montujcie. Nawet jak Wy nie widzicie, że to ma jakiekolwiek znaczenie, tak naprawdę znaczenie to może mieć dla kogoś, a ogólnie dla techniki ma. Więc tak wygląda na razie ta część, którą tutaj podłączyłem. No i dalej przewody jeszcze będą tutaj w peszlach, ładnie to zabezpieczone. Busbary, do których są podłączone w tej chwili 2 magazyny energii. Docelowo pewnie będą 4, może więcej. Być może trzeba tu będzie zmienić, ale to jest przyszłość. No i tu jeszcze brakujące linie, których nie ma.
No i oczywiście 2 magazyny energii, które w tej chwili czekają na uruchomienie. No o tym nie ma co tutaj dużo opowiadać, o tym będę mówił, jak będę uruchamiał. Zobaczymy, jak to pójdzie, jak to się będzie działo, jak to ruszy, czy w ogóle ruszy, czy wybuchnie, ale to już niebawem, pewnie za jakieś parę dni do tygodnia, chociaż teraz święta idą, to może w tym czasie nie będę tutaj nic robił, ale niebawem pewnie już ten temat ruszę. To tyle w tym króciutkim filmie. Mam nadzieję, że to rozwiązanie komuś może się przydać, może nie, może będzie krytyka. Zapewniam tylko jedno, że wszystkie rzeczy, jakie robię od wielu lat, charakteryzują się tym, że muszą być bezpieczne, nie powodować zagrożenia ani dla ludzi, ani dla sprzętu. No i tak samo tutaj te rozwiązania, które zastosowałem, które mogą się dla niektórych wydać dziwne, w efekcie jednak są fajne, z tego powodu, że umożliwiają wiele rzeczy i odporne są na jakieś dziwne awarie. Wtedy można łatwo sobie wszystko przełączyć, co już nieraz tutaj przy zwykłej instalacji dało się tutaj odczuć, kiedy sąsiedzi nie mieli prądu w wielu urządzeniach. Ja miałem we wszystkich, bo wystarczyło tylko przełączyć 2 przełączniki na przykład. Natomiast bezpieczeństwo jest podstawą, żeby to nie spowodowało żadnych tutaj rzeczy, które mogłyby stwarzać zagrożenie zarówno porażeniem, jak i, co gorsza, niebezpieczeństwem pożarowym. To tyle w tym króciutkim filmie. Zapraszam do oglądania kolejnych, subskrypcji kanału i dziękuję za uwagę i do kolejnych filmów.